Witajcie, kochani. Namaste. Jest dzisiaj ze mną Asia. Cześć, Asia. Asia jest głuchą tłumaczką języka migowego i razem dzisiaj opowiemy Wam pewną historię. Jesteście gotowi? Dawno, dawno temu był sobie ogród, w którym mieszkał mały ślimaczek. I usiądźmy teraz w siadzie japońskim, na złączonych piętach. Weźmy wdech i z wydechem pochylamy się do przodu, układając brzuch i klatkę piersiową na udach, czoło na ziemi, a rączki wzdłuż ciała. Ślimaczek był głuchy, od urodzenia nie słyszał. Każdego ranka rozpoczynał dzień od porannej gimnastyki. Podnieśmy głowę, wyciągnijmy ręce przed siebie i przejdźmy do klęku podpartego. Z wdechem unieśmy głowę do góry i z wydechem zaokrąglimy plecki w koci grzbiet, a głowę opuśćmy w dół. Pewnego dnia, gdy ślimak wyszedł na spacer, zobaczył go piesek. Zrobimy sobie teraz pozycję psa z głową w dół. Spójrzcie. Podwijamy palce stóp i odpychając się rączkami od podłogi, odrywamy kolanka od ziemi. Przenosimy pupę jak najwyżej i jak najdalej od rączek. Zaczynamy naprzemiennie uginać nóżki w kolankach. Raz jedną, raz drugą. Pies zatrzymał się. Opuścił pięty na ziemię. Zbliżył się do ślimaka. I z wdechem przejdźmy teraz do psa z głową w górę. Unosimy więc głowę do góry i opuszczamy biodra na ziemię. Otwieramy klatkę piersiową. Hał, hał! Zaszczekał wesoło pies. Cześć, ślimaku! I pokłonił się, przenosząc pupę na pięty. Czołem dotknął ziemi. Usiądźmy teraz w siadzie skrzyżnym, inaczej na kokardkę po turecku. Niestety, moi kochani, ślimak nie usłyszał pieska, który stał za nim, lecz poczuł delikatne drganie ziemi. Podniósł więc jedną rączkę do góry i położył na drugiej. Drugą wyciągnął spod spodu, dał do tyłu na ziemię, wziął wdech i z wydechem obrócił się za siebie. Jednak nikogo nie zobaczył. Pies bowiem pomyślał, że ślimak jest nieuprzejmy i oddalił się. Wróćmy do centrum. Zmieńmy teraz skrzyżowanie nóg. Ślimak podniósł drugą rączkę do góry. Położył na pierwszej. Pierwszą wyciągnął spod spodu i położył za sobą. Wziął wdech i z wydechem obrócił się za siebie. Dostrzegł małego, kolorowego motylka. Wróćmy do centrum. Złączmy teraz stopy. Przejdziemy do pozycji motylka. Chwytamy się za palce stóp. Prostujemy plecki, unosząc klatkę piersiową do góry. Dzień dobry, ślimaczku. Jak się masz? Zapytał motylek i pomachał skrzydełkami. Jednak ślimak nie słyszał motylka. Nie potrafił mu odpowiedzieć, bo nie umiał mówić, a jedyny język, który znał, był językiem migowym, o którym motylek nie miał pojęcia. Próbował się przywitać, lecz motylek, widząc jego dziwne ruchy, pomyślał, że ze ślimaczkiem coś jest nie tak i szybko odleciał. Smutny ślimak wrócił do domu i spytał mamę. Mamo, dlaczego inne zwierzątka mnie unikają? Czy jestem od nich gorszy? Mama podeszła do synka i zamigała do niego.
Kochanie, każdy jest jedyny w swoim rodzaju. Nie ma lepszych i gorszych, ani równych sobie. Jesteś nieporównywalny z nikim. Niepowtarzalny, wyjątkowy, potrzebny światu jak wszystko wokół. Co jest ważniejsze, drzewo czy strumień? Spytała mama. Jedno i drugie, zaśmiał się ślimaczek. Drzewo daje nam tlen, a strumień wodę. Widzisz, synku, każde życie jest darem. A zwierzątkami się nie przejmuj, one po prostu nie wiedziały, że nie słyszysz. Ludzie często nie wiedzą, jak się mają zachować wobec kogoś innego, dlatego unikają kontaktu ze strachu, lęku, obawy. Ważne jednak jest, moi kochani, by być otwartym, miłym, serdecznym i pomocnym, gdy spotkamy kogoś, kto się od nas różni i jest inny, bo inny nie znaczy gorszy. Połóżmy ręce na serduszkach. Ja przesyłam wam dużo, dużo miłości. Namaste. Trzymajcie się cieplutko, moi kochani. Dziękuję, Asiu. Pa, pa, pa.